Wygląda na to, że znowu wyszło mi różowo i romantycznie, ale to tylko propozycja, tylko inspiracja, bo jeżeli wybierzecie inne kwiatki, na przykład niebieskie albo fioletowe, to warto ten róż, który ja zastosowałam, podmienić właśnie na taki kolor. I wtedy zamiast takiego kompletu ślubniaczka będziecie mieć propozycję na dowolną okoliczność przyrody. To jest Bonding Primer, świetny preparat. Myślałam, że nie jest mi potrzebny, ale od kiedy go mam, stosuję bardzo często. Jasna sprawa, że butelkę albo słoik możemy od razu pomalować farbą akrylową, ale akryl na szkle bardzo się ślizga i źle się maluje i często trzeba nałożyć wiele warstw. A gdy szkło przelecimy tym preparatem, to farba siada znakomicie, po prostu jak marzenie. I z tego powodu polecam, ponieważ po pierwsze jest szybciej, a po drugie chyba wychodzi taniej, bo kładziemy mniej warstw farby akrylowej. Na słoiku i na butelce są dwa owale, w które wkleiłam potem kwiaty. No i te owale wycinam sobie z papieru tak, jak mi pasują do powierzchni. Na słoiku jest trochę mniejszy, a na butelce odrobinę większy owal. Wycinanki sobie czekają, a ja biorę się za ozdabianie butelki. To jest przepiękny papier ryżowy. Wystarczy teraz dobrać kolor pasujący jako tako do kwiatków i wszystko już pójdzie z górki. A teraz mała zabawa w spostrzegawczość. Do tej pracy wybrałam sobie dwa papiery ryżowe z różowymi kwiatkami. Jak zwykle nie mogłam się zdecydować, więc pomyślałam, że dopiero jak będę robiła pracę, wybiorę jeden z nich. Oba śliczne, oba różowe. Przed chwilą pokazałam Wam piękny papier ryżowy. Prawda, dobrałam do niego kolor, ale owale wycięłam z tego drugiego. Na szczęście kolory do siebie pasowały i zorientowałam się dopiero teraz, czyli w momencie składania filmu. No ale wracam do malowania, ponieważ w tej pracy cieniowanie miało być czarnym koniem całości. I moja zasada jest taka: jeżeli cieniowanie to główna ozdoba, trzeba je zrobić perfekcyjnie. A jeżeli wyjdzie tak sobie, trzeba coś dodać na tym cieniowaniu, na przykład zawijasy. Wracam do papieru. Ten wybrałam. A z tego potem wycięłam kwiatki. Na szczęście to wszystko do siebie dobrze ostatecznie pasowało. Przerysowałam na papier moje dwa owale, ale wycinałam tak, żeby bukiety nie były centralnie. Myślę, że to fajniej i ciekawiej wygląda niż taka pełna symetria. Miejsce pod papier ryżowy podmalowałam na biało, no i można przyklejać. Normalnie klejem do decoupage smaruję powierzchnię, przykładam papier i całość klejem zasmarowuję od góry. Suszę, a potem całą butelkę i cały słoik przemalowuję jeden raz lakierem akrylowym matowym. Jeżeli ma być elegancko, to warto dodać odrobinę błysku. To jest lakier gęsty i błyszczący. Położyłam tylko jedną warstwę. A teraz będą zawijasy posypane mikrokulkami cukrowymi. Moje cieniowanie nie jest perfekcyjne, jest takie 7/10, ale wystarczy, bo ja te zawijasy planowałam wcześniej. One są śliczną ozdobą, są delikatne, romantyczne, czyli do mojej pracy całkiem dobrze pasują. Zawijasy maluję partiami, czyli maluję kawałek, a potem ten namalowany fragment posypuję mikrokulkami cukrowymi. Bardzo mi się ten efekt podoba, bo on jest taki pluszowy, nie wiem jak to nazwać, ale wygląda delikatnie i mięciutko. Zawijasy nie są trudne do malowania, trzeba tylko troszkę rozluźnić nadgarstek i nie przejmować się, bo jakoś to zawsze będzie. Zrobiłam dla Was specjalny film o tym, jak zawijasy malować i jeżeli macie z tym problem, to zapraszam. Link do tego filmu znajdziecie pod wideo. Nie wszystkie zawijasy wychodzą mi ładne i okrągłe, ale nie szkodzi, bo jeżeli coś wychodzi tak sobie, to po prostu zagęszczam. I nawet jeśli namaluję jakiegoś potwornie krzywego, paskudnego krzywulca, to wystarczy naokoło domalować mnóstwo innych drobnych zawijasów i tego w tłumie już nie będzie widać. Plan był taki, że ramka do obrazków miała być zrobiona z wycisków z masy super lekkiej. Wszystko na stole przygotowane. Foremki leżą i okazało się, że nie mam masy super lekkiej. Skończyła się, zapomniałam wziąć i muszę jakoś kombinować. Więc zamiast pięknego wycisku sznurów, na tej pracy zrobiłam obwódkę konturówką, a na drugiej dam po prostu ozdobny sznurek. Kończę pracę z konturówką, no i teraz zostaną mi tylko jakieś fajne dodatki.
Muszę trochę w szufladzie pogrzebać, żeby to wszystko ładnie wykończyć. Dam ozdobny sznurek. W sumie łatwo powiedzieć, ale zawsze to chwilę u mnie trwa. Postaram się znaleźć coś, co będzie super pasowało do pracy. I w tej konkurencji na podium oprócz sznurka znalazły się perełki, rozciągliwa koronka oraz takie połączenie tych dwóch rzeczy. W sumie nie jest źle, ale wydaje mi się, że ten zestaw wypada jakoś za bardzo romantycznie, więc niech będzie po prostu ozdobna taśma. Dodam jeszcze różyczkę. To jest różyczka, którą zrobiłam przy okazji innego filmu, chyba z 2 lata temu i czekała na swoje 5 minut. Pod tym filmem podłączę Wam link do wideo, w którym pokazuję, jak taką różyczkę zrobić. To nie jest skomplikowane, a jak widać można ich zrobić dużo i na zapas. I jeszcze tylko przykleję koronkę i cała praca jest gotowa. Ja ozdabiałam pustą butelkę, ale nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli komuś chcecie dać na prezent ozdobioną pełną butelkę, żeby z niej po prostu zmyć wszystkie metki i ozdobić od początku. Jeżeli coś w tym filmie Wam się spodobało, to zapraszam, ponieważ linki do wszystkich produktów znajdziecie pod wideo. Linkują do naszego sklepu Inspirello, a tam naprawdę wszystko mamy. Na kolejny film zapraszam w najbliższą niedzielę o 9 rano. Znowu czeka na Was coś fajnego. A jeżeli szukacie fajnych ludzi wkręconych w deku, to zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Jeżeli oglądacie mój kanał, jeżeli podobają Wam się moje prace i filmy, to zapraszam do subskrybowania. Będzie mi wtedy bardzo miło. Do zobaczenia.